Antek wszystkim. Dziś o bardzo ważnym temacie, który ułatwi Wam budowanie mięśni oraz siły. Gdy progresujesz, obciążasz organizm, aby zachęcić go do wzrostu, pojawiają się pierwsze mikrourazy, które z czasem się nawarstwiają. Motywacja powoli spada, bo ciągle obolały wchodzisz na trening, a ciężary rozgrzewkowe, którymi machałeś, są problematyczne. To już jest sygnał, aby wprowadzić deload. Musisz wtedy mniej stresować organizm poprzez zmianę danych parametrów treningowych, czy nawet ćwiczeń, na przykład przez tydzień. Tylko już mówię, że powyższe aspekty dotyczą osób, które lubią ciężko trenować, dają z siebie wszystko i są tak uzależnieni od treningu, że dają z siebie 100%, aby przekroczyć swoje granice. Więc jeśli jesteś rurkowcem, który do strefy LA wchodzi w butach do biegania z opaską na czole, dziarą na szyi, po solarium z telefonem, aby sobie robić zdjęcia podczas wykonywania serii na biceps ze sztangą LA Powerlifting, to musisz wiedzieć, że powyższe sprawy Cię nie dotyczą. Są to tematy dla prawdziwych mężczyzn, a nie wiadomo o co chodzi. Nowy kurs KFD w Rzeszowie, level 1 i 2, już 28-29 listopada oraz 14-15 listopada w Warszawie, level 3. Kod KFD i mail do współpracy ze mną, czyli dla osób, które planują wykupić u mnie plan treningowy. Łapy nie ma. Ok, zanim przejdziemy do szczegółów, przejdziemy do konkretów, czyli jak przeprowadzić deload. Najpierw musisz być świadomy, jak duży masz problem. Jeśli przez ostatnie pół roku Twoje zmęczenie narastało, to powinien zrobić nawet 2 tygodnie deload. A w drugą stronę możesz przeprowadzić krótkie deloady, na przykład lokalnie na jeden bój, na przykład ciągi, które są słynne z tego, że mocno przeciążają układ nerwowy. I wtedy deload będzie obejmować przerwę tylko dla tego ćwiczenia, a resztę wykonujesz według planu. Najczęściej po dłuższym bloku obniża się ciężar do poziomu nawet 60% ciężarów, które zazwyczaj w tym bloku ponosiłeś. Jeśli taka przerwa ma być krótsza, to obniżka może być rzędu nawet 50%, ale to dotyczy jednej ze zmiennych, jednego stresoru, więc muszę to opisać bardziej szczegółowo. Na przykładzie, gdy wykonujesz klasyczny 5x5, po wcześniejszym wprowadzeniu wchodzisz w popularny system 5x5. I tak, przykład. Pierwszy tydzień wykonujesz 75%, drugi tydzień 80% na 5x5, trzeci tydzień 85% 5x5, czyli taka wartość przeciętna, bez zapasu. No i czwarty tydzień wchodzisz na 60% 5x5. To jest taki klasyczny deload. Celem głównym jest tu i paradoks zmniejszenie częstości wyrzutu adrenaliny, co redukuje stężenie kortyzolu. Robisz to poprzez obniżenie jednego z parametrów, który te hormony podwyższa, więc jeśli problem główny jest w objętości, to zmniejszasz ilość serii. Wtedy wróci wrażliwość receptorów, co umożliwi Ci progresowanie. Ważna jest po prostu świadomość, co jest głównym stresorem, który kumuluje zmęczenie. Może czasem i to nie wystarczyć i będziesz musiał odciążyć się z 2 zmiennych i dopiero wtedy poczujesz, że zaczynasz się regenerować. Jest to, jak widzicie, dość mocno indywidualna sprawa. To przejdźmy do kolejnych przykładów. Jest problem w objętości, to ją zmniejszasz nawet o 50%, więc jeśli zrobiłeś 6 serii, to wprowadzasz tydzień, gdzie robisz ich 3. Nie musisz też tylko zmniejszać ilość serii. Skuteczne również będzie zmniejszanie ilości ćwiczeń. Zostawiasz sobie tylko ćwiczenie główne, a wyrzucasz akcesoryjne. W przypadku, gdy problem jest w intensywności, to głównym zadaniem strategii deload jest zwiększanie ilości powtórzeń w zapasie. Jak to zrobić? Jeśli miałeś za tydzień zrobić 100 kg 5x5, to za tydzień zrób 5 serii po 2 bądź 3 powtórzenia, nie zmniejszając ciężaru na sztandze. W przypadku stresu psychologicznego tu wystarczy zmniejszyć ciężar, zachowując pozostałe parametry treningowe, więc obcinasz o 15% na przykład. Gdy bawiłeś się w treningu o wysokiej gęstości, wtedy postępowanie naprawcze jest dość proste, bo po prostu wystarczy zwiększać długość przerw. Czy z różnych super gigant serii rezygnujesz, pracując na niższym tętnie? A kiedy warto wprowadzić taki deload? Gdy ilość stresu i zmęczenia na tyle się skumulowało, że nie jesteś w stanie w pełni się zregenerować. Jeśli to się powtarza, to czas na deload.
Teraz kwestia zdiagnozowania, ile problemów miało na to wpływ. Jeśli chodzi więcej niż 2 parametry, mają silne działanie stresujące, podnoszące kortyzol, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziesz musiał wprowadzić obowiązkowy deload. Zwykle będzie to następować po 6-8 tygodniach. Ale jeśli masz więcej stresorów w planie, to takie przerwy progresji, odciążenie będzie wymagane częściej, na przykład co 4 tygodnie. Jeśli jest to dobrze zaplanowane, to będzie korzystnie wpływać na postępy. Gorzej, gdy będziesz to robił na wyrost, wtedy nie wykorzystasz potencjału planu, stąd tak ważna jest obserwacja i autoregulacja. Bez wątpienia deload pomoże, gdy zauważysz już pierwsze, większe bądź mniejsze objawy zmęczenia. Jest to związane z wrażliwością receptorów beta-adrenergicznych. Działają one na układ nerwowy, pobudzając układ nerwowy. Gdy je pobudzasz, to rośnie świadomość, koncentracja, skurcze są szybsze i mocniejsze, zwiększając Twoją wydajność podczas wykonywania ćwiczeń. Gdy mamy odwrotną sytuację, to znaczy zbyt często trenujesz, masz zbyt wysoką objętość, która nie jest dostosowana do Twoich aktualnych warunków regeneracyjnych, to w wyniku stałego, wysokiego stresu kortyzol działa źle na Twoje receptory. Przestajesz reagować na adrenalinę pośrednio, zmniejszając swoją wydajność. Dlatego z pomocą wchodzi deload, który może odbudować Twoją wrażliwość na te receptory i ponownie będą reagować na adrenalinę, a Ty znowu staniesz się machine. Celem nadrzędnym deload jest przywracanie wrażliwości beta-adrenergicznej przez zbyt wysoki poziom kortyzolu. Jeśli nie masz z tym problemu, deload jest zbędny. Co może zwiększać poziom kortyzolu? Objętość. Czym więcej pracujesz, masz więcej serii, tym poprzez kortyzol organizm musi mobilizować większą ilość zmagazynowanej energii, a ten hormon podnosi adrenalinę. Intensywność. Im bliżej upadku mięśniowego, tym bardziej uwalniasz kortyzol. Stres psychologiczny, gdy masz jakąś niepewność, kontuzję, czy chcesz pobijać rekord, wtedy kortyzol podnosi się. Wymagania neurologiczne, im ćwiczenie bardziej skomplikowane, im mniej znane, tym bardziej stresujące. No i gęstość, czyli im krótsze przerwy, tym wyższy kortyzol. Jeśli więc Twój trening posiada kilka z wyżej wymienionych warunków, to może powodować narastające zmęczenie, które może Cię w przyszłości przetrenować. Stąd wyżej wymienione parametry musisz odpowiednio dozować, więc wszystko nie znaczy lepiej. A jakie są atuty deload? Usuwa metabolity, odżywia mięsień i w pełni go regeneruje. Poprawia technikę i dynamikę, szczególnie u osób, które często kompensowały technikę przez duży ciężar. Powrót wrażliwości receptorów beta-adrenergicznych, poprawiające Twoją wydajność. Zmniejsza stany zapalne, wyższy poziom testosteronu, obniżając wtedy kortyzol. Poprawa systemu odporności, bardziej chroniąc się przed chorobą. Większy zapas glikogenu w pewnym momencie, gdy ciężko trenujesz, stajesz się płaski, a wcześniej byłeś nabity jak kulturysta, to pierwszy znak, że coś dziwnego się dzieje. Mniejsza presja, jeśli zbliżasz się do granic, to niestety presja psychiczna może Cię rujnować. Problemy z deload mogą mieć osoby, które są tak uzależnione od treningu, że nie potrafią lekko trenować. Szczególnie spotykane jest tu osób, które bazują na ego liftingu. Tu brakuje dojrzałości, aby świadomie i w odpowiednim momencie wprowadzić deload, bo zwykle te osoby wprowadzają deload, gdy już muszą, czyli w przypadku kontuzji. To dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że się podobało i łapy nie ma.